Cześć wszystkim, witam ponownie na moim kanale. Dziś odcinek nietuzinkowy, ponieważ nie znajdujemy się na siłowni, ale na pewno się zmęczymy. Z mojej lewej strony Michał Dubicki, Marcin Dubicki, czyli bracia, mistrz Polski, Timber Sport Steel, tak, wicemistrz Polski, Tego. jak i również wicemistrz świata, dwukrotny mistrz Europy i drużynowy mistrz. Dziś chłopaki przybliżą mi trochę inny sport niż dźwiganie, jakim jest Timber Sport, potocznie zwane drwalami. Spróbuję swoich sił. Temat nie jest mi tutaj zupełnie bardzo obcy, ponieważ z drewnem mam też coś wspólnego. Pracowałem trochę w tartaku, lecz ta praca będzie bardziej ekstremalna. No na ryzykowna. pewno, na pewno. Postaramy się, ale będzie bezpiecznie. Dobra, zaczynamy od pierwszej konkurencji. Jaką jest? Underhand chop, czyli przerąbujemy kłodę stojąc na niej. Użyjemy do tego sikiery profesjonalnej z Nowej Zelandii. Akurat to jest banan. Dosyć ciężka siekiera. No to spróbujemy zrobić. Może Mateuszu, ja się odsunę. Odsuniemy się na razie spokojnie. I po robocie. Dla Mateusza narysujemy pomocnicze linie do rąbania. Standardy w rąbaniu. Także praworęczny, tak? Tak, praworęczny. Ale sędzia ci rysuje, czy sam sobie? Nie, sam sobie rysuję, bo każdy dobiera sobie rozstaw pierwszych cięć, w zależności od możliwości drewna, zawodnika i siekiery. I kiedy to robisz? Przed samym wyjściem? Czy... Tak, losujemy drewno. Drewno jest podobnych parametrów jak to, czyli średnica około 32 cm. Rysujemy, tutaj robimy miejsce na stopy. No I drewno jest zawsze topola, tak jak mówiliśmy. teraz topola, tak. Selekcjonowane drewno, Tak, a na zawodach też jest topola zawsze? zawsze topola. W Stanach jest sosna wejmutka, ale tam topoli nie mają, dlatego Amerykanie na wejmutce. Ale jak przyjeżdżają do Europy na zawody, to mają topole, tak jak my. Mimo tego, że mam te buty, to boję się tej konkurencji. Siekiera bardzo ostra, ale nie goli, także jest dosyć bezpieczna. Dobra, ja stoję tutaj, To stoisz tak, ale na razie jest... ale w tych butach to jest katastrofa. Czuję się jak rycerz, naprawdę. Faktycznie ona się minuje, nie? Mateusz, czekaj. Bardzo mocne uderzenia, tylko teraz musimy uderzyć troszkę na górze, No, żeby tą kreskę... bo będzie się klinowało. Teraz uderz tak, troszkę gdzieś tutaj w połowie, tutaj, No. później tu i znowu z tej strony, wtedy ci wypadnie ten wiór, nie? Klinuje. Teraz na dole bardziej. Słuchaj, czekaj Matuszu. Musisz jeszcze bardziej schylić i uderzyć tu, żeby ci to wypadło, nie? Dobra. O, super. Pięknie. O kurde, pięknie. Bo mi to na łydkę bija, wiesz? Chodzę jak rycerz. Weź sobie najpierw. Dobrze, jest igła. Jest petarda, patrz, wykończony, także profeska. Do innych nie potrzebuję butów. Do innych, do standinga trzeba, ale możemy siatkę założyć, wiesz? No, ale to ja będę robił stóp przecież. No, ale to może ci się, wiesz, odbić siekiera. Były przypadki kontuzji, że siatki mamy, założyć siatkę, nie? Do To standinga. siatka Nie? będzie wygodniejsza. Także brawo. Jest. Nie każdy potrafi za jednym razem przerąbać underhanda, naprawdę. Nie, ale zrobimy to szybciej, ale ja się boję tego ruchu, wiesz? Boję się tych uderzeń, bo to jest, wiesz, jednak... To nie jest bezpieczne urządzenie. Tobie wystarczą przedramiona. Ale widać siłę. Mimo tego, że mam te buty, Widać siłę, tak. że mam tą zbroję, ja i tak się boję, ponieważ no to jest straszne. Ja mam, wiesz, wyobrażenie w głowie, że ta siekiera... Bo tak powinno być. Że ta siekiera się wbija w nogę i jest koniec, nie? Standing block chop, czyli przerąbywanie kłody stojącej. Zobaczymy Mateusza tutaj w tej konkurencji. Mam nadzieję, że będzie jeszcze szybciej niż w underhandzie. Także szykujemy tutaj sprzęt. Dla Mateusza takie siateczki ochronne. Także Mateusz, siadaj i zakładaj.
Patrz tam, jest w miarę? Jest, trzymaj. No, super jest. Czyli ponownie tu rysujemy znowu... Tak. Linię cięcia. Każdy zawodnik dopasowuje do swoich tam kryteriów. Aha, czyli ktoś ci nie wyznacza tego Nie, wysokości, to sam. Możemy większy kąt, mniejszy kąt, są linie pomocnicze. Z tego względu rysujemy, żebyśmy się gdzieś nie zeszli, bo jak zejdą nam się dwa rąbania, no wtedy nie przerąbiemy. Musimy ładnie to zakończyć z cięciem skośnym, nie? Tak samo w underhandzie. Jakbyś przesunął sobie rąbanie pierwsze, to byś nie skończył, nie? Bo rozumiesz, kliny się nie zgadzały, nie? Standinga zaprezentuje Marcin. Cięcie wykonane poprawnie, jest super. No tutaj jeszcze nie trafia, bo idealne cięcie by było jazz, także tutaj jest jakieś schody są, troszkę do poprawy w technice, no tak samo, no trzeba lata trenować, żeby idealnie to zrobić, ale jest super cięcie, także pasuje. Jeżeli znowu zrobimy pierwsze cięcie mocne, wtedy nie zablokujemy się tutaj, nie będziemy czasu marnować i lepiej poświęcić trochę czasu więcej na pierwszą stronę, niż później męczyć się z drugiej, nie? Ale na razie, wiesz co, spokojnie. Uderz sobie tak rozpoznawczo, 2 uderzenia. Lewą nogę troszkę do przodu, jak możesz. Tak trochę bokiem, wiesz? Tak trochę bokiem. Aha, no i wtedy jest to użycie biodra jeszcze, nie? Tak. Dobrze, bardzo dobrze. I z tyłu, jeden raz. Z góry. Jest! To jest dobrze, za pierwszym razem. Że ona się przestraszyła takiego chłopa, nie? Wow, Może powiem o tej technice. dramat. Brak techniki zupełnie, no ale jest moc. Wystarczyło. Gratulacje jeszcze raz. To jest... Kiepsko. Jest jak kiepsko. Ale pa, wy nic nie dyszycie przy tym. A czuję się, jakbym 40 ton tira ciągnął. Jeszcze powiem tak, niektórzy zawodnicy, którzy nie są zbyt dobrzy, potrafią underhanda robić przez minutę 20, a lepsza część zawodników robi w minutę troszkę 4 konkurencje, nie? Także przestrzał jakości zawodników też jest duży. No, ale wiesz, ja nie obrażę sobie to w 15 sekund zrobić, jak ktoś nie wiem, jak to jest możliwe. To jest możliwe, dla Ciebie to nie było problemu, trochę techniki jest chwila, moment, nie? No jak to trenujesz? Tylko tutaj, czy na siłowni też Nie, trening musi być? siłownia. Jaki trening na siłowni? A wiesz co, trening uchwytu dłoni ketlami sobie tutaj trenuję, patrz. Bardzo mi to pomogło w tym, wiesz? Tutaj odwrotnie i tutaj rzucając ketle i swingi robić, nie dużo. Rwania sztangi, rwanie takie typowo nogi, wszystko, żeby czuć, nie? Bo de facto nogi tutaj, biodra, tutaj idziesz z bioder, nie? Strasznie tu w underhandzie. Musisz mieć całe ciało A w przygotowane. czym się czujesz najsilniejszy? W underhandzie tutaj, w tym. Tutaj. A najsłabszy? Stoksory, tam co będzie. Chwilę motorowy. Piła sama jedzie. Widzimy, mamy kłodę. Ona jest topolowa, na zawodach również topolowa. Tutaj w tym przypadku też. Mamy piłę klasyczną marki Stihl. A co do samej techniki cięcia, to mamy na tym klocku zaznaczoną strefę 10 cm i musimy się zmieścić z 2 cięciami, czyli jedno od góry i drugie kończące od dołu. Dobra, to pojedziemy z tym, pokażę jak to wygląda i ja będę działać później. Zadławi się? Tak, zadławi się, potrafi się zadławić, szczególnie właśnie w miękkim drewnie, ta umiejętność prowadzenia jej, czyli trzeba ją bardzo dobrze wyczuć, jak ona ma iść, jak mocno, bo to, że mocno ją ciśniesz, często możesz ją zadusić. I tu jest cała sztuka wyczucia drewna, bo drewno jest, wiadomo, jest surowcem niejednolitym, tak samo na zawodach. Jedno jest miękcieńsze, drugie jest twardsze, no i niestety trzeba to wyćwiczyć też sobie.
i w tym momencie no musisz to z wyczuciem, tylko na początku jest sam problem, to jest same położenie, trafienie i przejście od razu. I nad tym się skupiamy, a następnym etapem już jest samo prowadzenie w drewnie. Czyli ty na przykład idziesz cały czas ją typowo pionowo w dół, ty nie używasz tych ząbków, tutaj powinny... Nie ma ich. Nie ma ich. Zobacz jaka jest... Właśnie o to chodzi, nie? Tu jest 2,5 cm, tu jest 1,5 może? Masakra, co? Tak, no i to co wspominałem, no może tobie wcześniej, ale tutaj dla widzów informacja, że właśnie im jest cieńszy ten klocek, tym szybciej tą piłę jesteśmy w stanie w drewnie prowadzić. Ona nam się tak nie zakleszcza. I tak samo drugi klocek to jest ta sama zasada. To z piłą miałem do czynienia, bo rodzice też mają tartak i piłą ciąłem. Znaczy ciąłem, na pewno nie w tak ekstremalny sposób jak tutaj, ale przycinałem kłody na hałdzie, więc wiesz. Brawo! No proszę bardzo, jakie... Ale zachwiało mną, bo nie oparłem jej o nogę na pierwszym. Zobaczcie, perfekcyjnie klocki, cookies są ucięte, zaliczone. Zadławiłem też, nie? Widzisz to, co ci mówiłem? No, za dużo siły w nią wpierałem, nie? Tak, trzeba wyczuć, nie? Teraz Mateuszowi zaprezentujemy nową konkurencję. Single back. Te zęby są bardzo specyficznie naoszczone, to nie jest taka prosta robota. Także tutaj ta piła jest bardzo tutaj skomplikowana pod względem ostrzenia. Sami nie oszczymy, musimy wysyłać do Nowej Zelandii. Oni tam, firma nam oszczy te piły, żeby przygotować do sezonu. Ile takich pił macie? No mamy na stanie mamy 4 piły. Piły też nie są tanie, piły około 15 000 złotych. Jedna piła. Jedna piła. A można bardzo szybko zepsuć tą piłę, nie? Uderzając gdzieś tam w jakiś metalowy gwóźdź, nie wiem, jakiś... Także musimy zabezpieczyć drewnem, nie? No tak, dokładnie. Tu mamy troszkę nacięte, ja tu zademonstruję może parę ruchów. Wciągamy, podnosimy ją trochę do góry i teraz wpychając ją, i się blokuje. Wpychając, próbujemy ją opuszczać tutaj i wtedy lepiej tnie. Ja osobiście startuję z tej pozycji, czyli 3 zęby tnące na zewnątrz, reszta schowana, koniec piły, ustawiam się w pozycji bocznej. Tu masz kreskę narysowaną. Tak, 40 cm od rączki, przepraszam, od kłody i ta pozycja mi pasuje. I spróbuj ją wyczuć mniej więcej i będzie sama cięła. Dobra, to jedziemy. Raz, dwa i... Dobrze. Spróbuję bardziej wyciągać. Bardziej. O, dobrze. Dobrze. Dobrze, w linii, spokojnie, w linii, dobrze, dobra. O, w jednym poziomie, o, dobra, no. O. Super. Jest dobrze. Jeszcze, spróbuj, no tak. O! Jest petarda. Nie jest proste. Nie jest takie łatwe. Tylko to, że ona się ugina. I masz cały czas ten fajny, płynny ruch, a u mnie ona cały czas faluje, wiesz? No bo teraz na Mistrzostwach Świata szłem na rekord, ale przy końcu odłupał się krążek, straciłem 5 sekund, bo musiałem dociąć i byłem ostatni, także straciłem... Wiesz, to też jest trudne tutaj? Stabilność. Tak, no. Trudne, nie wyobrażam sobie, jak wy to robiliście 4 elementy. To jest dla mnie coś niepojętego. Ja bym chciał wiedzieć, jak długo się przygotowujecie do zawodów. Do takiej właśnie sztafety, którą ja widziałem kiedyś na żywo. To jest wymaga naprawdę mega potężnej siły, jak i wytrzymałości. Ile czasu to robicie? No to jest tak zwane trofy i w tym momencie, że tak na maksa, żeby się przygotować już wydolnościowo i holistycznie do całych tych zawodów, to są 3 do 2 miesięcy, czyli trening praktycznie intensywny 5 razy w tygodniu z drewnem. Może być uzupełniany bądź przeplatany z siłownią. A jeżeli chodzi o pozastartowy, tak jak teraz już jesteśmy w pozastartowym sezonie, no to też cały czas i jest na zmianę. Tak jest, siłownia, ewentualnie jakiś trening siłowy, wydolnościowy, cardio, no i wiązanie się oczywiście, to jest wiąże się z techniką, bo na tym etapie skupiamy się nad techniką. Mamy czas, mamy spokój, możemy spokojnie dopracowywać te niuanse techniczne. Tutaj jeśli chodzi o moje konkurencje Strongman, najbardziej tam
jakby jest podpasowana pod strongmana, ponieważ jest tu ciągnięcie, gdzie mam wybrać się, no i też przepychanie, bo to jest siła ten, ale jeśli chodzi o te dwa, to są typowo dynamiczne z siekierą, nie? I typowo techniczne ćwiczenia, co nie? Więc dla mnie to wygląda niesamowicie trudno. O co chodzi w tym sporcie, jaki jest największy problem? Jest tego typu, że cała ta otoczka, czyli przygotowania drewna, przywiezienie, przygotowanie to często jest taki wysiłek, że już na ten trening brakuje czasu i siły. Nie? Więc żeby to sobie przygotować, zorganizować, nawet samo miejsce treningowe, no to wymaga i kosztów, i czasu, no i umiejętności. Dokładnie, to tak. No. Zresztą każdy sport, który jest jakby ekstremalny, Tak. nie jest darmowy, nie? Trzeba w niego zainwestować jakieś tam pieniądze, więc no, tutaj ja się temu nie dziwię i nie oczekuję tego, że przyjdę i będę miał coś znikąd, z niczego, nie? Nie no, tym bardziej, że wiemy, że tu jako zawodnik dużo pracy i tam wnosisz do swojego sportu. Ale bardzo mnie to ciekawi, ponieważ jest to typowo męski sport, typowo wytrzymałościowy, gdzie można pokazać i siłę, wytrzymałość, no i że umiejętność. A umiejętności mi tu brakuje, ale jestem przekonany, Ale że... jeszcze jeden atut tego sportu, który jest bardzo ważny, w moim przypadku Michała już też, ja jestem starszy od Michała, że mimo wieku można jeszcze coś działać, bo no w innych, chociaż w strongmanie też zdarzali się zawodnicy są wiekowi starsi. i też dawali radę. Tak. No ale tu i ten sport też, no ja już mam 45 lat i myślę, że jeszcze się będę rozwijał. No, ale tu nie ma przeciążeń typowych, że musisz coś raz podnieść do maksymalnego swojego, swoich możliwości. To jest fajnie, dynamika, kondycja, wytrzymałość i technika. Więc to jest mega fajny sport. Jednym słowem jesteśmy porąbani. To przechodzimy do następnej konkurencji, którą będzie hot soul. Na sam koniec wisienka na torcie. Hot soul. Hot soul, bestia. No, to jest ostatnia konkurencja w zawodach indywidualnych, tak zwany hot soul, na której można zdobyć najwięcej punktów, zyskać najwięcej i najwięcej stracić, bo jest bardzo chimeryczna odnośnie wadliwości sprzętu, no i trudności w samym wykonaniu tego cięcia, bo tutaj podobnie jak w Stocksole wykonujemy cięcia na przestrzeni tylko 15 cm i są to 3 cięcia, czyli z góry, z dołu i kończymy górnym i mamy 3 cookies, ciasteczka, czyli te klocki i one też muszą być kompletne i musimy się zmieścić w 15 cm, w strefie 15 cm. Maszyna sama co do akurat tego hot soula to jest hot soul na silniku Wańkla, około 25 kg wagi, 65 koni mocy, czyli mamy de facto w ręku taki konkretny silniczek. Bardzo konkretny. Tak. 65 koni to Maluch miał chyba mniej, nie? Oj, Maluch miał 22 konie. No, czy 24. To może taki, który wyszedł dopiero z produkcji. Więc sytuacja podobna jak w Stocksole, czyli w tej pile klasycznej Stila. Mamy komendę, rozgrzewamy, mamy 30 sekund na rozgrzewkę tej maszyny. Rozgrzewamy, uruchamiamy, rozgrzewamy, wyłączamy, czekamy na sygnał sędziego, kładziemy ręce na klocku i czekamy na start. Łapiemy, odpalamy, no i staramy się wykonać konkurencję bezbłędnie, jak najszybciej. Ale musimy zapamiętać o jednej rzeczy, tutaj zazwyczaj na klocku jest tak zwany karabinczyk. Karabinczyk dlaczego? Bo ta rączka jest zaczepiona o ten karabinczyk, gdyż ona kończy się sznurkiem. Ten sznurek nie jest umocowany do maszyny, tylko wylatuje. I żeby nikogo nie skrzywdzić z postronnych, czy sędziów, czy nawet publiczność, musi być dopięte do tego karabinczyka. Jeżeli tego nie zrobimy, a wykonamy wszystko prawidłowo, to i tak jesteśmy dyskwalifikowani na zawodach. No i oczywiście ochroniacze słuchu klasycznie, wzroku, no i koniecznie spodnie. A co jeszcze tutaj można zrobić? Ujęcie, co tu się dzieje na dole przy tej maszynie. Powstaje nam taka plama oleju, który służy nam do smarowania łańcucha podczas biegu. I przy każdym starcie kolejnym ta plama się powiększa, no bo jest 6 zawodników. I teraz przy takich klasycznym obuwiu, jak ja mam tu akurat dzisiaj, jest duże ryzyko poślizgnięcia się. I do tego wykorzystujemy buty sportowe z kolcami. I mamy podbicie, mamy dobrą stabilizację i nie ma ryzyka poślizgnięcia się. Ja miałem taki przypadek na Mistrzostwach Polski. Występowałem w tych właśnie butach na scenie, gdzie już była dosyć mocno zaolejona. No i niestety w ostatnim cięciu piła po prostu, nic się nie stało tragicznego, no ale piła uciekła poza strefę 15 cm, no i było DQ. Tak to wygląda z pragmatyki jakby sportowej. Bywało, że komuś nie odpala? Oczywiście, wielokrotnie. już sobie Że on nie odpala, że spadają łańcuchy. No. Czas leci. Czas leci i musisz się albo z tym ogarniasz. Nie ma takiej możliwości. O cholera. I
No tutaj w tym przypadku dysponujemy własnym hot sołem, ale w takich mistrzostwach nations, czyli narodowych, załóżmy mistrzostwa Polski bądź innych krajów europejskich, to organizator ze strony Stila dysponuje też hot sołami, około 6 sztuk i udostępnia tym zawodnikom, czyli oni jakby no nie są obyci do końca z tym sprzętem, są troszkę do tyłu, jeżeli chodzi o takich zawodników, którzy, jak my mamy swój sprzęt, czyli możemy na nim potrenować, popracować. Czyli to są stworzone piły tylko do jednego celu, do zawodów, no niczego więcej, nie? To można porównać z bolidem Formuły 1. Ale tylko do jazdy. Tylko do jazdy, do ścigania się. I to też Tylko jest na torze. tylko do ścigania się na torze. Tylko że akurat w tym przypadku ten torem jest ten klocek i to drewno, w którym tutaj będziemy działać za chwilę. 3, 2, 1, go! Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, o czym mówiłem o tych butach. Właśnie doznałem tej radości. 2 razy się pośliznąłem. Nie mogłem utrzymać. Power. Zrobiłeś. Także tutaj będzie... Ja tak szybko nie zrobię. Będziesz miał jedno cięcie. Jedno cięcie. Jedno Ja bym cięcie. proponował jedno cięcie z góry. Tak, ja nie chcę do góry, bo to jest bezpieczne. No, z góry, bo dołów jest to, jakby się uczyliśmy też. Tak się uczymy, Lepiej nie? trzeba było się Tak. zrobić jedno cięcie. No ja nawet nie chciał od dołu, bo to jest niebezpieczne. Ja jeszcze muszę w jednym sporcie powalczyć. Najpierw nauczymy Cię w ogóle ją odpalać może, wiesz? Tu puszczamy kranik, włączamy sobie pompkę olejową, bierzemy i odpalamy. Uwaga! Ten przycisk służy do gaszenia. Pozycja jest taka, tak, rączka i samo odpalanie. I wywalasz sobie tą rączkę, nie myślisz o niej, nie? I na spokojnie. Później następnym etapem będzie podnoszenie i dodanie gazu. O kurwa, jaka ciężka. I ma być równo. Ma być równo. Ty, ale ona jest ciężka. No jest ciężka, Franca. Dobra, raz, dwa i... Masakra, ale power jest. Jest moc. Siła. Ja nawet jej nie cisłem, ona dosłownie jak w masło. Tak. Brawo, brawo. Tu się ciśnie na maksa wtedy, nie? Aha, jej nie zadławisz. Nie, raczej nie ma szans. Ale słuchaj, my nawet po roku, jak już ją mieliśmy, to cały czas człowiek miał dygotki, nie? Jak miałeś z nią ćwiczyć, bo No jest stres, jest szacunek, potężna moc. nie? Jest szacunek, 60 nie? na konie, no to trzeba to... Bo to jest tak, to jest silnik Weinkla i ona jest bardziej przyjazna, bo ma mniejsze bicie w rączce, No. a jakbyś miał Ale Rotaxa, ona i tak trzęsie strasznie, Tak. tutaj na tej rączce tak. czuć. A na Rotaxie, czyli dwusów taki typowy, gdzie ten wał tak pracuje góra-dół, no to nie czujesz, że trzymasz, tylko wydaje ci się, że trzymasz wręcz, nie? Tam jest ekstremalnie, nie? Jeżeli chodzi o tego Rotaxa, nie? Dlatego to jest o wiele bardziej przyjemniejszy ten hot soul, nie? Jeżeli chodzi o jej walory techniczne. Gdzie najczęściej występujecie? Oj, międzynarodowe to są kraje europejskie, część zachodnia Europy, czyli Niemcy, Francja, Włochy, co tam jeszcze, no mówię, no ta zależności, gdzie będą zawody. Ja stosunkowo niedługo uczestniczę w tych zawodach, bo 2017 dopiero zacząłem de facto startować, w 2016 roku zacząłem trenować. Bardzo szybko mi się udało dostać w te najwyższe tutaj, najważniejsze zawody, no także przeważnie w Europie. A zdarzało się Ameryka raz chociaż czy nic? No za duże koszta są. Więcej zawodników musiało z Europy wlecieć do Ameryki, a tak przyjeżdżają chłopaki z Ameryki, 4 najlepszych z Australii, Nowej Zelandii i z Kanady jeszcze. Kto jest takim pionierem według No ciebie? Australia. Australia. No to są kozaki. I mistrz świata obecny jest skąd? Australijczyk. Też Australijczyk. No i drużynowo też Australia. Jeżeli zobaczysz Australijczyków, sportowców, to wyglądają antysportowo, są troszkę spasieni, No. nabici, tak nie za bardzo, ale od dziecka trenują, rąbanie, żadnych innych sportów, tylko jest rąbanie, no i efekty widać, nie? Są dobrzy, nie? Oni zawody to jest codzienność. W Sydney jest przeważnie, trwają mistrzostwa świata u nich, to jest woodchopping i tam jest około 800 zawodników. No i tam są konkurencje różnego typu i underhandy, ale jest i twarde drewno, miękkie drewno, większe średnice, małe średnice, standingi, różnego rodzaju konkurencje. No i tam typują tych najlepszych, nie? W lesie pracowaliśmy, od dziecka mieliśmy kontakt z lasem, z sikierami, z drewnem.
a jednak technika jest całkiem inna, nie? Niż takiego typowego drwala, który łupie drewno. To jest technika, no z ostrymi siekierami muszą być kąty zachowane odpowiednie, odpowiednie tego w ogóle ruchy, nie było, no to jest wszystko. A żeby te ułamki sekund łamać, ten czas poprawiać, no musimy tu coraz lepiej tutaj wchodzić, coraz bardziej celować. Pamięć mięśniowa, czyli rąbać i jeszcze raz rąbać, nie? Dziękuję wam chłopaki, poznałem wiele tajników tego sportu. Zderzyłem się ze ścianą, ponieważ nie spodziewałem się tak wielkich trudności, że tutaj po prostu będę musiał dokonywać takich wielkich czynów, ponieważ nie jest to bardzo łatwy sport. Jest naprawdę z ręką na sercu trudny. Mega dziękuję za udostępnienie przede wszystkim narzędzi. No i bardzo mi się to podoba, więc chciałem to kiedyś spróbować, ale... My dziękujemy, że mogliśmy Cię tu gościć. Dziękuję. Jesteśmy szczęśliwi, że... No i trochę odczarować ten sport dla większych Tak. widzów przy okazji, którzy Cię tam... Także to nie jest takie łatwe, ale Mateusz zrobił dzisiaj rewelację, także jestem pełen podziwu, także super. Więc dziękujemy za oglądalność. Mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie kanał i czekamy na kolejny odcinek. Na Pozdrawiam. razie.